komorę zimna otwieram. No i jest zimno. No, jak chcę przed śniegiem ruszyć, to chyba muszę już teraz śniadanie jeść. Na razie buty wystawię na zewnątrz. Herbatkę zrobię od razu. Widać szron jeszcze na tych, na trawie i na liściach jest, czyli że mrozek trzyma. A według prognozy już miało być chyba ten plusowo o tej porze. Nie jest. Więc rzeczywiście, jeżeli będzie padać, to chyba śnieg, a nie deszcz. Ile tego jest? Wystarczy. No, woda już zaraz będzie gotowa. Będzie można zacząć śniadanie. No, jest. Dobrze. O! Coś chyba za dużo tej kawy zrobiłem. No trudno. Tak, tak. Bo zwykle tutaj piana się robi taka wysoka i trzeba rzeczywiście nalać tak, żeby tutaj ta piana była u góry, ale tej piany dzisiaj jest bardzo mało. Tu płyn jest cały. No, na pewno się nie zmarnuje.
No i dzisiaj też rybka. Śledzie w śmietanie. Tam na wschodzie jeszcze z rana było widać duży kawałek czystego nieba. Teraz już chmury tylko. No, przy takim napełnieniu tego garnka to trudno będzie chyba nalać. No ale jakoś idzie. Dobrze. Jednak naleje się bez rozlewania. Dobra. No. Teraz jak tutaj się pierwszy raz kupiłem takie mleczko, jak to się odkręca. O, jakoś się tam odkręciło. No, na razie chmury takie ładne raczej. Nie widać zagrożenia deszczowego, ale cały czas napływają następne. No rzeczywiście trochę tej kawy zostało. Trzeba wypić teraz. Wypić, a przy okazji coś opowiedzieć o pracy na morzu. Ostatnio jakiś widz właśnie pytał o sprawę organizacji pracy na statku. No to rzeczywiście ciekawa sprawa, bo w takiej powszechnej świadomości wydaje się, że po prostu praca na statku jest bardzo prosto zorganizowana, to znaczy dział pokładowy pracuje na wachtach, dział maszynowy, znaczy na wachtach na mostku, a dział pokładowy na wachtach w maszynie i koniec. No tak nie jest. Jest trochę tak to bardziej skomplikowane. Ale nie tak bardzo. Rzeczywiście
jeżeli chodzi o dział pokładowy, to faktycznie no, musi ktoś te wachty na mostku pełnić w trakcie przelotu morskiego. I według takich wymogów organizacji morskich w nocy powinno być 2 ludzi, w dzień może być wachta pełniona jednoosobowo. Zwykle to jest w nocy wachtę pełni oficer i marynarz. Marynarz jako tak zwany oko, czyli wypatruje niebezpieczeństw na morzu. Cały czas powinien kontrolować horyzont, co się pojawia i meldować to oficerowi. A on to porównuje z tym, co widzi na mapie, czy wszystko się zgadza. Na przykład jak światło widzi latarni, czy na pewno to jest pod odpowiednim kątem do kursu. Tak? No i to właśnie ta wachta, już pierwsi spacerowicze. O, nawet biegacze. Wachty są 4-godzinne na morzu. No i widać z tego, że o ile oficerowie mają 4 godziny w nocy i 4 w dzień, o tyle marynarze mają tylko 4 godziny w nocy, więc te 4 godziny w dzień pracują na pokładzie. I tutaj właśnie jest drugi, jakby to powiedzieć, ten rodzaj pracy na statku. To jest praca dniówkowa, bo są też pracownicy dniówkowi. No, przebiegają tutaj. Pobiegli dalej. Cała grupa biegaczy. No i pracownicy dniówkowi właśnie pracują od 8 do 17 z przerwą godzinną między 12 a 1. To jest przerwa na lunch, obiad. Zwykle to o tej 12 to jest taki praktycznie obiad. To są dania typowo obiadowe. To nie jest raczej lunch, taki lekki posiłek. Nie, raczej to przeważnie to jest właśnie zupa, drugie danie, czyli taki obiad raczej niż lunch. Ale to też zależy od floty, od armatora. Zdarzało mi się chyba, nie pamiętam w jakiej to flocie było, że jednak o 12 to był taki lunch, raczej lekki posiłek, a obiad dopiero było o 17. Ale to różnie to może być. Najczęściej to jest obiad o tej 12, a o 17 jest kolacja. Czyli te posiłki to jest 7:30 śniadanie, 12 obiad, 17 kolacja. No i ci marynarze, którzy pracowali w nocy na wachtach, to właśnie już wracają, proszę. Daleko nie pobiegli. Ci marynarze, którzy pracowali w nocy na wachtach, no to 4 godziny i wtedy w zależności od tego, jaką miał wachtę, jeżeli miał wachtę w nocy na przykład od 20 do 24, no to wtedy pracuje od 8 do 12 rano. Ale jeżeli miał w nocy, czyli powiedzmy tą wachtę od
północy do 4 rano lub od 4 rano do 8 rano, no to wtedy zaczyna pracę dopiero o 1 i do tej. Ale też czasami przy większych załogach jest tak, że są tacy marynarze, którzy w ogóle nie trzymają wacht. Czy na przykład Bosman, tak? I oni pracują w systemie dniówkowym, czyli od tej 8 do 17. Co robią w tym czasie? No ogólnie rzecz biorąc to jest konserwacja. Konserwacja to nie tylko smarowanie, ale też konserwacja powłok malarskich, czyli zdzieranie starej farby, usuwanie rdzy i malowanie na nowo, tak? No i taka bieżąca, czyli właśnie tak jak wspomniałem, smarowanie różnych urządzeń na pokładzie, bo no, ten smar z takich urządzeń jak na przykład winda kotwiczna jest bardzo szybko wypłukiwany, zwłaszcza jak statek pływa w rejonach sztormowych, to te fale przewalające się tam przez pokład dziobowy wypłukują wszystko. Wszystko, naprawdę. To nie można tak zrobić tego raz na pół roku, bo później się nie ruszy tą windą. Także takie rzeczy robią pracownicy dniówkowi. No i usuwają też jakieś awarie, jeżeli w trakcie coś wystąpią. Często jest tak, że na przykład no, załoga maszynowa jest skąpa, nieduża, bo to rzeczywiście oszczędności są na załogach, więc czasami ta załoga pokładowa musi też w maszynie pomóc. Ale bywają co prawda dużo rzadsze przypadki, kiedy załoga maszynowa pomaga usuwać jakieś awarie na pokładzie. No i załoga maszynowa. Tutaj jest już inaczej, bo nie chcę wracać do odległych czasów, kiedy rzeczywiście wachty w maszynie były tak jak na pokładzie. Co 4 godziny tam się mechanik i motorzysta zmieniał i cały czas tam coś robili w tej maszynie. Nie, teraz po tej 17 godzinie w zasadzie jest taki jakby no zakaz, no może nie taki całkiem O, widzę, że tam kurczę odbywa się morsowanie. Oni tu biegali po to, żeby się rozgrzać i teraz tam weszli do wody. Zaraz tutaj golasów sfilmujemy. Oj, ale coś tu zaparowało mi. A, rozumiem. O, będzie parować. Ja nie wiem, czy dam radę zrobić, bo to było zimne, a tu jest tak ciepło i trochę zaparowane jest to. No, ja spróbuję coś zrobić. Jakiś filmik. Oj. Nie. Tu niewiele widać. No znowu zaparowało. Nie uda się. Więc te czasy wacht w maszynie dawno minęły. Jest raczej zakaz wchodzenia do maszyny poza tymi godzinami 8-17.
wchodzić może tylko ten oficer mechanik, który aktualnie pełni taki dyżur, taki tak zwany standby, tak? Tam większość tych urządzeń posiada różne czujniki i to jest takie dosyć mocno zautomatyzowane i w kabinach mechaników są sygnały alarmowe i nawet takie, jeżeli są to bardziej takie zaawansowane systemy, to wyświetlają im nawet jaki to rodzaj alarmu. Czasami tylko sam alarm jest, ale teraz coraz częściej jest tak, że rodzaj, czyli na przykład nie wiem, chłodzenie silnika głównego, czy tam brak oleju w agregacie, takie. Także od razu wie, gdzie ma iść, w które miejsce w maszynie. Także tak wygląda praca mechaników. No i wtedy, jeżeli on miał tamtą wachtę taką standbyową, to mimo, że chyba, że miał jakieś te problemy duże i pracował dużo, to wtedy ma odpoczynek tam jakieś tam 4 godziny po tej wachcie, po 8. Ale zwykle też zaczyna pracę od 8 do tej 17, taką dniówkową, bo oprócz takiego nadzoru nad pracą trzeba też robić różne rzeczy, na przykład tam wymianę filtrów, czyszczenie różnych wirówek i tak dalej, wirówek paliwa, tak, bo to paliwo jest wirowane, bo to, co się dostaje od tych dostawców paliwa, to czasami nie wiadomo, czy to jest paliwo, czy asfalt. Zwłaszcza gdzieś tam poza Europą, tak, poza Europą, czy to różnie bywa. Nie wszędzie, nie, bo są te kraje, gdzie te paliwo nieoszukane jest, nie dolewają wody, bo to najczęściej to właśnie woda jest w paliwie. Ale oszustwa bywają różne, na przykład też na statkach, gdzie za pomocą sondaży się mierzy tę ilość paliwa, to jakoś tam tak mocno spieniają to paliwo, nie wiem, czy z powietrzem dają, czy coś, że paliwa jest mniej, ale na powierzchni tworzy się taka wysoka piana. I mierząc sondą ręczną, sonda wykazuje ten wyższy poziom, ale paliwa jest mniej. I czasami to mogą być spore ubytki. Spore. No, oszustwa na paliwach to ja tak mocno się na tym nie znam, ale to byłaby niezła opowieść, gdyby to mechanik opowiadał. No i pozostaje ten dział hotelowy tak zwany. No, ostatnimi czasy to jest mocno okrojony. Kiedyś, dawno temu, to bywało to 5-6 osób. Tak? Teraz jak są 2 osoby, to już dużo, to znaczy, że duży statek jest. Jak na przykład 2, no czasami 3, rzeczywiście na większych. Więc raczej tutaj mało ludzi jest, no i oni to pracują dosyć intensywnie, bo muszą zacząć przed 7, gdzie zwykle trzeba wstać, znaczy już być w tym
w kuchni. Na tych większych statkach, na mniejszych to o 7, ale na większych to już o wpół do 7, bo tam trzeba różne rzeczy powłączać, żeby zaczęły działać. Te płyty, które grzejne, one nie startują tak jak w domu, tak? One potrzebują tam 10 minut, żeby się nagrzały, 10-15, więc trzeba przed tym włączyć je. No i oni właśnie gdzieś tak powiedzmy od 7 do tej 18, tak? Czyli 11 godzin. No i mają co prawda przerwę właśnie między 13 a 15, no nawet do 16. Ale czasami w tej przerwie też muszą coś robić. No ale mają za to nadgodziny. I zobaczymy, czy da się teraz coś. Nie, ciągle tutaj jest zaparowane, a szkła zimne. Sytuacja trochę inaczej wygląda w portach. W portach, o ile w maszynie to tak mniej więcej podobnie to wygląda, praca, o tyle na pokładzie inaczej, ponieważ oficerowie mają wachty inaczej rozłożone. Na większych statkach, znaczy na wszystkich statkach odpowiedzialnym za ładunek, jakość ładunku i ilość odpowiedzialny jest pierwszy oficer. Ponieważ on to musi nadzorować, to na tych większych statkach jest tak, że on nie pełni wacht, pełnią wachty na zmiany drugi i trzeci oficer po 12 godzin. Zwykle to jest tak 6 godzin w dzień, 6 godzin w nocy. Tak podzielone. Ale widziałem sytuację na przykład na polskich statkach, w polskich portach, że pełnili tą wachtę 24 godziny na 24, jak przy dłuższych postojach, tak? Tak, żeby mieć trochę wolnego. No, ale to dawne czasy. Teraz raczej tak się nie robi. Bo jeżeli pełni 24 godziny przez dobę, to znaczy, że no, gdzieś tam musi się kiedyś zdrzemnąć. A to raczej jest niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Takiego bezpieczeństwa, jak obecnie się pojmuje. Kiedyś to podejście do bezpieczeństwa było trochę inne. No, siedzą jeszcze w wodzie, no. No już z 5 minut. No, ale tak zanurzeni są, że tak powiem, po pachy raczej. A nie, już wychodzą, dobrze. Wychodzą, znaczy, że żyją.
No, muszę jakimś piaskiem ten kubek wyczyścić, bo tam w rogach już się czarno zrobiło od kawy. Wymaga lepszego umycia. Dobra, te papiery. Dobrze. Papiery zostawię do ewentualnego spalenia. Ewentualnego, bo wszystko zależy od pogody. Dobrze, teraz to herbatę. Dać do termosu. No. Ale ten czajnik tu przecieka jednak na tych nitowaniach. No ale tak jak ze wszystkim, jakość zależy od ceny. Nie był drogi, więc nie ma co narzekać. Dobrze. Dobra, to jest tu. To idzie tu. Tak, tak. Tu właśnie pani Mors zapytała mnie, czy ja uprawiam survival. Ja mówię, no jaki tu survival? Skoro wygody mam takie jak w domu, no nie może być mowy o survivalu. Nie wiem, czy zawiodłem panią, czy nie. No, ale taka jest prawda. Survival to, przynajmniej w moim pojęciu, kojarzy się z pewnymi niedogodnościami i to raczej dużymi, tak? Tymczasem tutaj, no co, trochę tylko ograniczona powierzchnia, ale wszystko w zasadzie robi się podobnie jak w domu. To tutaj tam coś błyskało, tak jakby te światła pojazdu uprzywilejowanego, czyli pogotowie ratunkowe, policja lub straż pożarna, ale nic nie słyszałem, żadnych sygnałów. Dobrze. No, a to tutaj ładnie już ładnie poszło, że tak powiem.
wiem. Zaraz, któraś to godzina? O, 9 dochodzi. Jest szansa do 10 się stąd zwinąć. Kurczę, ten prezent jest kiepski, to rozkładanie jego trwa i składanie później, ale no parasola drugiego nie zdążyłem zamówić. One długo wysyłają. Nie mają pewnie na składzie i nie zdążyłbym chyba. O, kaczka przyszła. Posilić się tutaj. I to jest pani kaczka, bo pan kaczka to właśnie tu podpływa. No, on też chyba chce tutaj się posilić. No jest trochę tych kaczek tutaj. Nie będziemy im przeszkadzać. Nie będziemy naruszać prywatności kaczek, podglądając ich podczas posiłków. Dobra, to teraz dalsza część pakowania. Aha, muszę przede wszystkim przebrać się do tego. Do jazdy. Spodnie włożyłem. O, rękawice są też. No niestety nie zdążyłem. Przed deszczem. Właśnie zaczęło padać. No niedobrze. Ale myślę, że zrobię to tak, że przygotuję się tutaj na bojowo. Jak zobaczę w chmurach przerwę jakąś, jakiś lekki taki jaśniejsze niebo, to wtedy szybko się zwinę i pojadę dalej. No a na razie to muszę załatwić pewne niecierpiące sprawy, niecierpiące zwłoki sprawy. Na razie drobny deszcz pada, ale nie lubię jeździć w deszczu. Na wszelki wypadek zgromadzę trochę drewna tutaj pod pandyką. Gdybym musiał tutaj zostać, to w końcu to ognisko rozpalę. Ale jest tutaj trochę suchego drewna, więc dam radę nazbierać. Twarde.
prawo zerwało mi. No teraz jak na tyle tego drewna naskładałem, to nie będę chciał stąd wyjechać. I to nawet chyba dam radę. Trochę tak. O kurde, mocne. No i prognoza się sprawdziła. Rozpadało się na amen. Także to drewno z pewnością przyda się. Nazbierałem tu drewna kupę. No, odwiedził mnie tutaj jeden widz, Paweł. Pomógł trochę zbierać tego drewna i sfilmował mnie przy robocie. Także tu ognisko będzie ogromne. I myślę, że nawet jeżeli będzie padać, to i tak zrobię to ognisko i tak. Bo jak się rozpali, to taki deszcz nie zgasi ogniska. A jednak dobrze, że nie ruszyłem się stąd, bo by mnie w trakcie tego podróży złapał ten deszcz. Uj, ale tu zimno jest. 11 stopni tylko. Ale włączyłem już ogrzewanie na powrót, bo było wyłączone. Także teraz to chyba tylko herbatka, owoce i gdzieś za godzinkę zacznę rozpalać, żeby dużo było żaru, bo chcę ziemniaczki w popiele zrobić. No niestety w tym roku ta jesień jest wyjątkowo nieciekawa. Dosłownie co drugi dzień deszcz. Jeden dzień pogody, jeden dzień deszczu. Jeden dzień pogody, jeden dzień deszczu. Albo czasami 2 dni deszczu, jeden dzień pogody. Jeszcze chłodno jest. No, ale już jest na tyle ciepło, że można czapkę zdjąć. Niestety brezent zasłania to okno i nie jest tutaj tak widno, jak zwykle było, kiedy to okno było odsłonięte.
biegacze. No, zrobiło się ciepło, ale coś chyba wymarzłem na zewnątrz, zwłaszcza stopy. Teraz ogrzewam sobie w tym śpiworze. No ale niedługo będę musiał wyjść, zacząć w końcu palić to ognisko. No, deszcz chyba nie przestanie dzisiaj przynajmniej. Tylko kaczki się świetnie czują w takiej, przy takiej pogodzie, więc niestety trzeba wyjść i działać coś z tym ogniskiem. No, rzuciłem wszystkie siły i środki na ognisko. Zobaczymy, jak się rozpali. Na razie idzie ku dobremu. No bo pogoda nie rozpieszcza. Deszcz non stop. Ale o, kaczka zadowolona. No i ognisko już jak się patrzy. Już można się przy nim grzać. Z jednej strony grzanie, z drugiej moczenie. To dobrze, że tutaj brezent jest cały mokry, bo jest no bardzo blisko ogniska. Tu iskry lecą do góry, ale nawet jeżeli tam spadną, to od razu gasną, bo to mokre. Normalnie bym tak blisko nie rozpalał ognia, blisko tego prezentu, bo wiem, że iskry by zrobiły tam sito z tego prezentu, normalnie gdyby nie był mokry. O, widać jak lecą tam w tamtym kierunku. Mnóstwo iskier. No ale dzięki temu, że jest totalnie mokry, to na razie jest bezpiecznie. Deszcz siąpi, tak jak siąpił. A tutaj ognisko mi się pali. No, czekam aż tam się narobi trochę popiołu, żeby ziemniaki tam wrzucić do niego. Ja tu czekałem z tym rozpaleniem ogniska, mówię, później może mniej będzie padać, a tutaj teraz się tak rozpadało, że no, ale ogień się pali. Niestety znów muszę wyjść, bo już chyba czas dorzucić tam ziemniaczki do tego. Już chyba wszystko wrzuciłem
co miałem, całe drewno. Wydawało mi się, że to wystarczy, nie wiem, na 2 dni, a tutaj na jedno ognisko poszło. Znaczy no nie poszło, jeszcze tam dużo jest, ale pójdzie, bo jeszcze tutaj musi po wrzuceniu tych kartofli, no gdzieś z godzinę musi się palić, żeby te kartofle tam ładnie się upiekły. No i w międzyczasie przez tą godzinę ja też upiekę sobie tą kaszankę, bo mam kaszankę do tego przeznaczoną. No ale widzę, że już ona powoli siada. I trzeba teraz to rozgarnąć i włożyć te ziemniaczki. Ależ sobie wybrałem czas. No, teraz mogę poczekać w środku, aż się tutaj te ziemniaczki zrobią. Czapka mokra, ale głowa sucha. To chyba zdejmę też
Teraz dłuższy czas będę musiał czekać na... O. Aż się tam te ziemniaczki, no około godziny, bo to są duże ziemniaki. To około godziny muszą się tam piec. Ale mokry, ja cię nie chcę. Tam trzeba powiesić. Nie sądziłem, że to takie mokre. Oj, to przemokło na ten. Dobrze, że zdjąłem. Nie siedziałem w tym. Bo to za chwilę miałbym mokry też ten polar. Ale tutaj jest ciepło, 20 stopni. Która godzina, żebym wiedział? To już 14:40. No, 15:40. Już super, czyli gdzieś no 15:40 to już będę jadł w zasadzie. Dobrze. 15, no, czyli gdzieś tak 20 po 15, 15:20 gdzieś trzeba będzie iść tam i zacząć opiekać tą. Opiekać kaszaneczkę. No, założyłem teraz nowy kartusz. No, grubsze krople padają i taki dziwny odgłos. Nowy kartusz założyłem. Miałem dwa niepełne. Jeden wczoraj się wyczerpał. No do północy działał. A ten od północy do godziny 15:24. 15:20, z tym, że gdzieś godzinę dzisiaj nie pracował, jak zbierałem drewno, to nie pracował. No nawet powiedzmy godzinę 20 nie pracował, czyli 14 godzin i on był taki półpełny. Teraz dałem całkiem pełny i zobaczymy. No, według moich wyliczeń to powinno na dobę wystarczyć, bo teraz trochę więcej dałem, żeby tutaj się lepsze grzanie było, bo kurtka musi wyschnąć, ależ zamokłem. Teraz wychodziłem bez kurtki. No, ognisko się ładnie pali. Nie ma problemu. No i chyba jednak trochę się... Sznurek dotyka tej. Sznurek od od kurtki dotykał ten dźwiczek piecyka. Oj, ale chyba drobniejszy deszcz się robi. Być może jak będę piekł ten. A, bo już 15:24, rzeczywiście, muszę iść tam piec. Te kaszaneczki wyciągnąć je i robić, bo przecież same to się nie zrobi. Gdzie one są? Tutaj są. Dobra. Kaszanka, od razu przygotuję talerz.
A trudno. Na szczęście 4 były. Teraz już tylko 3. Coś jakby przestawał ten deszcz padać. Ciekawe. No, w samą porę. Akurat musiałem wyjść tutaj. Jest te kaszanki. No ale drewna to tutaj spaliłem. Była tutaj kula. Kula była tego drewna. Ale żar ostry bije tutaj. Zaraz chyba trzeba będzie te ziemniaki wyciągać, bo za ostro zmialają. No, ale tylko podgrzeję kaszankę i ziemniaki biorę. Wyciągam. O, stąd czuję ten żar. Plecy wysuszę. No, żeby nie za bardzo, bo ten polar bardzo szybko przepala się. Chyba słyszę jakichś ludzi. No, tylko żeby już więcej kaszanek mi nie uciekało. Teraz fajnie jest blisko.
Gdzie są ziemniaki? Chyba się nie spaliły. To nie jest ziemniak. Tu jest. Może jak przestanie padać, to tu kurtkę wysuszę przy ognisku. Ale najpierw muszę przestać padać już tak. O. Tak, mamy kieszenie. Jeszcze. A ja ziemniaki obrobię. No, trochę się zjarały. O. Z jednej strony zjarany, a z drugiej nie całkiem tutaj nie bardzo upieczony. No. Słabo upieczony. Zobaczymy jak te. O, no tak. Ten jest ok. Ależ mi tutaj naleciało tego popiołu. No. Idealny. Ten chyba też jest dobry. No i nie było tak źle. Nie było tak źle. Udało się w miarę bez tego. Bez mocnego moczenia się. Dobra, później do mycia. Trochę paluszki są w tym popiele uwalane, ale trudno. Już nigdzie nie będę teraz mył ich. Dobra. Tu mamy sałatkę. Dodajemy keczupu.
Dobrze, ketchup jest. Teraz tutaj do ziemniaczków ten sosik czosnkowy. No. Dobrze. Jak zabraknie, to dołożę. No i smacznego. A, może czapeczkę zdążę zdjąć. Jak kaszanka wygląda? Smakowicie. Całkiem nieźle. No i proszę. 15:55. Idealnie. Idealnie. Tak myślałem, żeby obiad jeść gdzieś około 16. No, teraz tutaj się nagrzało ładnie, więc no nie bardzo. 18 stopni tylko. Nie, ale to dopiero się będzie nagrzewać. Po wymianie kartusza już nabiew ma 45 stopni, także nagrzeje się tutaj do 25. O, znów pada. Znaczy no padało cały czas, ale chyba grubszy deszcz teraz zaczyna padać. To miło z jego strony, że zrobił przerwę na czas upieczenia kaszanki. No i teraz znów zaczyna mocniej padać. Słyszę tam cały czas bębni teraz. Wcześniej było trochę ciszy. Ewidentnie było okienko pogodowe na upieczenie tych kaszanek. Teraz chyba pójdę umyć naczynia, bo przy okazji ręce sobie umyję. Coś chyba popiąłem sobie od tych ziemniaków, chyba się ubrudziłem. Wcześniej myślałem, żeby się tutaj wykąpać, ale chyba dopiero na następnym miejscu. Jutro ma nie padać. Jeszcze sprawdzę teraz ostatnią prognozę. Co tutaj jest? W nocy cały czas +2. W dzień koło południa +5. A tak +4, ale takie słoneczko zza chmur będzie wychylać się, więc no całkiem nieźle. A tu o 19 się skończy deszcz.
No, tylko że wtorek znowuż jest zapowiadany cały. Jutro poniedziałek jest, a we wtorek deszcz i deszcz. No i tutaj kurteczka ładnie wyschła. A tu jeszcze kołnierz trochę mokry jest. Tu coś czułem gdzieś. A, to już powieszę gdzieś tutaj i to wyschnie samo. No. Także zimą nie ma problemu z suszeniem ubrań. Jak piec chodzi, to tutaj ten. O, jak wywiesiłem tą kurtkę, to od razu wzrosła wilgotność tutaj w środku, było 52%. Teraz już jest tylko 44%. Także to jest dobry patent na suszenie tutaj właśnie te pręty. No i co ciekawe, ten deszcz tak wali w dach, bo to nie jest deszcz, to jest takie zlepione grudy śniegu, takie duże. Właśnie tutaj jak wyszedłem, patrzę, co to tak pada, nie? Patrzę, a to takie właśnie takie gdzieś duże, takiego zlepione grudy mokrego śniegu. Tutaj tak nie widać specjalnie przez okno, dopiero jak się wyjdzie tam. Bo myślałem, że takie duże krople to są, a to nie duże krople, tylko duże płatki takie. No bo jest za ciepło, żeby ten śnieg taki był taki w płatkach. To takie zlepione kulki są jakby. No, ale temperatura spada, już jest koło zera właśnie. No, już godzina 19:30 i chyba przestało padać. To co teraz tu słyszę, to chyba z drzew tylko. Więc pójdę teraz umyć naczynia. Już tutaj zrobiłem sobie posłanie do leżenia. Także teraz tylko naczynia umyję i relaks. Trzeba przecież lampkę wziąć. Dobrze. Jednak dalej pada. Prognoza się myli. Pomyliła się prognoza. Pada dalej. I to równo. No, schowałem ręcznik papierowy, który chcę wytrzeć te naczynia. Co prawda umyte są, ale myślę, że jeszcze jakieś tam resztki mogą być. Resztki tłuszczu. Wiecie, w piachu nie jest takie dobrze odtłuszczające. Znaczy można, ale to wtedy długo trzeba by to robić. No ale dobrze, że wyszedłem
obejrzałem tutaj co nieco. Otóż ten prezent pod wpływem ciężaru tego śniegu mokrego, tak jak mówiłem, grudy takie leciały, wybrzuszył się tutaj i tutaj zaczęła się, ponieważ się przykleił do dachu, to zaczęła się woda zbierać i już taka kieszeń się tu zrobiła po tej stronie. Ale ponaciągałem linki, żeby bardziej rozszerzyć i teraz, no, jeżeli nie będzie takiego śniegu, to ta kieszeń się nie zrobi. Jeżeli będzie, no to znowu się przyklei, mimo że prezent jest pochylony, przyklei się, przyciśnie i znów zacznie woda się zbierać, ale jeżeli deszcz będzie padał, to będzie ściekał. No i teraz herbatka plus niespodzianka. Otóż wyobraźcie sobie, że tutaj jeden widz mieszkający w pobliżu, kiedy dowiedział się z komentarza przy jednej z tych przy jednej z premier, podjechał tutaj i przywiózł mi wino własnej roboty z Malin. O, się coś rozlało. Także mam herbatkę i wino dzisiaj na podwieczorek. Dobre winko. Takie właśnie niezbyt słodkie. Nie lubię słodkiego. Tak. No, czuć trochę malinki. Przede wszystkim zapach ma dobry. Zapach taki. Właśnie zapach to ma typowo malinowy. Smaku już tak mniej malinowy, ale no i podobno mocny. Aczkolwiek ja nie czuję tej mocy. Ale taki alkoholik jak ja to już tam jak spiryt pije, to narzeka, że za słaby. No, to już 20. Trochę tutaj sobie posiedzę z winkiem. Dopiję herbatkę trochę. No i trzeba będzie wcześniej spać. To jest 20. No gdzieś za godzinę pewnie położę się spać. Na razie taki relaks. Niestety co zacząłem czytać, coś to przysypiam. Jak przestaję czytać, to nie chce mi się spać. Wygląda na to, że jednak ten deszcz będzie dłużej padał. O 20 miało już nie padać. I to prognoza sprzed, nie wiem, 3-4 godzin. Ale fajnie, bo ten dźwięk tak usypia. Tyle, że obawiam się właśnie, że jak zacznie taki śnieg, taka lepa śniegowa zacznie padać, to tu znów się zrobi worek. I tu może, jak dużo będzie tej wody, to może tutaj obalić to wszystko. Oj, to byłoby nieszczęście. Aczkolwiek podejrzewam, że raczej naleje się aż do poziomu tutaj tego góry i zacznie się przelewać. Że to wytrzyma. To zrobi się worek, ale wytrzyma
tyle wody co tam będzie, bo to się będzie opierać na tym, na dachu. Tam tylko trochę będzie napierać i będzie się po prostu przelewać na drugą stronę. Także chyba będzie dobrze. Bardzo zacne wino. W swojej roboty to tak trudno zrobić takie właśnie niesłodkie. Robiłem kiedyś wina dużo. No i po prostu, żeby alkohol pracował, tak, żeby drożdże miały co robić, żeby tego alkoholu trochę było, no to musi być cukru dużo. Tyle, że powinno to się tak wycyrklować, żeby te drożdże przerobiły cały cukier i nie zostało go za dużo. Ale to trudno tak wycyrklować. Ale tutaj chyba się udało. To kolega Paweł był taki miły, że tutaj pofatygował się w deszczu. No i trochę zmógł biedaczyna, bo dzwonił po dojeździe do domu, cały mokry był. Tutaj faktycznie. Ja tutaj trochę przy ognisku robiłem z tą kurtką i też była mokra. No bo chłop przyjechał rowerem, a jakże? Co prawda elektrycznym, ale rowerem. Gdyby autem przyjechał, to żaden problem. Faktem jest, że auto tylko tam można zostawić daleko. Trzeba tu przejść kawałek z 500 metrów. No dobrze. Teraz już zmniejszyłem trochę grzanie. Takie zostawiłem tak jak na noc, żeby tutaj było tak minimalnie, żeby już ta temperatura powoli schodziła na dół. I właśnie dzisiaj rano było fajnie, na koniec, że było chyba 17 stopni. Kurczę, idealna temperatura. 16-17. Teraz 22, ale to mówię, zmniejszyłem trochę, będzie powoli trochę mniejsza temperatura no i tutaj nagrzałem teraz tym czajnikiem, tą herbatą. No, mam tylko nadzieję, że jutro już rano nie będzie padać. No, rano powiedzmy o 10, tak. W sumie wyjechać mogę stąd nawet o 12, bo tutaj jest godzinka drogi na następne miejsce. Jest tu żaden problem. Byleby nie padało.